desert. It's dangerous. Gdy 2 lata temu poznaliśmy Rafała Sonika, nie sądziliśmy, że kiedyś pomoże nam uratować żuka. A ja wam zazdroszczę fury, bo nie ma to jak polski żuczek z Lublina. Żukiem przez świat. Ha! Żukiem przez świat. Polska wyprawa zmotoryzowana. Zapraszam na wyprawę po Ameryce Południowej. To już prawie 3. tydzień, jak jesteśmy w Buenos Aires. Żuk wreszcie zawitał do portu, a my zwarci i gotowi zabraliśmy się za jego odbiór. Nie wiedzieliśmy jednak, że będzie to takie trudne. A oto czekaliśmy długo, bo już na starcie nawaliła firma spedycyjna z Polski. Nie było to jednak naszym największym problemem. Jeszcze w Polsce nikt nie był w stanie oszacować kosztów portowych w Buenos. Gdy po przypłynięciu żuka firma obsługująca nasz kontener podliczyła nam wszystkie wydatki, zaczęliśmy mieć poważne wątpliwości, czy nie będziemy musieli zrezygnować z kontynuowania wyprawy. Jak będziemy rozmawiać po angielsku, to jakby jesteśmy na równi, bo to nie jest dla nas nasz język i jego. A jak będziemy gadać po hiszpańsku, to wiecie, on coś tam zacznie pierdolnie, coś tam, a ja nie zrozumiem. Więc wydaje mi się, że trzeba to zrobić porządek. Trzeba to zrobić po angielsku, bo on się też nie będzie czuł tak pewnie po angielsku. Generalnie podliczyli nas $8000. Tak jest, $8000 USA. To prawie 16 razy tyle, ile za podobną usługę w Polsce. No byliśmy u Ariela. Okazuje się, że koszt 1000 prawie dolarów z VAT-em jest nie do uniknięcia. Zadzwonimy teraz do kilku osób, które może nam coś podpowiedzą, jak to rozwiązać. Michał tu przyjedzie? Kiedy? Już, za 15 minut. Rewelacja. To jest to. Michał, który zajmował się spedycją, był kolejną osobą, którą poznaliśmy dzięki pomocy Rafała Sonika. No właśnie podpowiedziałeś na tę stację. Widziałem ich, sprawdziłem ich stronę internetową. Ja wiem, że to jest musztarda po obiedzie, nie chcę was kopać i tak dalej, ale trafiliście po prostu najgorzej, jak mówiliście. Trafiliście na taką spedycję, którą gdzieś tam sobie ktoś otworzył jakąś firmę i pomyślał sobie, a zrobię sobie spedycję. No dobra, czyli teraz tak. To jest facet. Nie no, jesteście w ciemnej dupie. Tuż jest na tym drugim konasamencie, on jest w tym momencie tutaj, jako konsigning, on jest wpisany. I tylko on i nikt inny w MSC, czyli u linii armatorskiej, może powiedzieć, wydajcie to. Więc tak naprawdę to, czego on sobie zażąda, to tyle. Ale widzisz jakąś szansę, żeby coś z tych $1000 Zejść? Nie. Nie, bo to jest rozmowa to jest rozmowa pod tytułem ja chcę tyle. A wy mówicie, nie no stary, weź daj nam mniej trochę. A on mówi, nie, ja chcę tyle. A jak nie chcecie, to idźcie sobie na dół, poczekajcie, przemyślcie, przeliczcie ile macie i wróćcie i dajcie mi właśnie tyle. Mieliśmy więc 2 opcje do wyboru. Zapłacić tą kosmiczną sumę lub załatwić to na własną rękę. Problem w tym, że to firma spedycyjna była właścicielem kontenera, a nie my. Chcąc odzyskać dokumenty, musieliśmy zgodzić się na zapłacenie łapówki w wysokości $1000. Stwierdziliśmy to, że jesteśmy biedniejsi o $1000. Wszystkie dokumenty zostały przepisane z pośrednika na mnie. Idziemy do pewnej miłej pani Mabel, która pomoże nam to wszystko ogarnąć i działamy. Maria, nie mogę mówić. Jestem ciągle w szoku. Przed chwilą 2 metry ode mnie spadła butka z gazem na najbardziej ruchliwej ulicy w Buenos Aires. Nie wiem, co jeszcze może nas spotkać, ale mało... obawiam się, że swój limit szczęścia wyczerpałem. Mało... Uwaga. Dla 3 osób. Piątkę ciśnij. Yes. Fajnie trzeszczy. Dużo dźwięków wydaje ta winda. Ta winda jest maksymalnie 3-osobowa? Do Można 225 kg. Libre deuda, no. Esto te sirve con esto.
esto sí, me vas a dejar una copia. Van a hacer. Entonces, le vas a poner acá la lista de empaque. Le vas a poner la fotocopia del pasaporte de él. ¿Sí? Bueno, y el carnet du passage. Mabel na co dzień pracowała dla polskiej ambasady. Wydobycie żuka potraktowała więc priorytetowo. Y ahí, bueno, esto también te lo voy, porque esto es original. Y ahí, para que sepas esto, que va a ser EMBA. Escribí vos porque me conocen la letra a mí. EMBA. I tak wyglądało kolejne 7 dni. Gdyby jednak nie grupa Polaków, przyjaciół Rafała, mieszkających w Buenos Aires, prawdopodobnie odbieralibyśmy żuka do dzisiaj. 17 rano dostaliśmy informację, że jest już rozładowany. No i Setki telefonów oraz spotkań. I coś wreszcie ruszyło do przodu. Mimo że byliśmy już zmęczeni walką z argentyńską biurokracją, powoli zaczęliśmy widzieć światełko w tunelu. Dlaczego nie wyciągasz? Skorumpowani Argentyńczycy nie wygrają z nami. Trochę pada deszcz, Niebo płacze. niebo płacze, razem z nami. Panu Bogu z klimatyzacji kapie po prostu. Niestety nie byliśmy świadomi tego, że czeka nas jeszcze długa batalia z urzędem celnym, który nie miał pojęcia, co zrobić z samochodem ściągniętym z Polski. Chodząc od okienka do okienka, nie dowiedzieliśmy się oczywiście niczego, co pomogłoby nam załatwić sprawę. Niestety musieliśmy się jeszcze raz skontaktować z firmą spedycyjną, która wpuściła nas w maliny. Zapomnieli oczywiście dostarczyć nam jednego z istotnych dokumentów. Vale, vale, porque quería hacerle una pregunta. Vale, venga. Sí, sí, en media hora dice, ¿sí? Vale, venga, pues vuelvo a llamar. Gracias. Już nie chcę z nim gadać. Jesteśmy dzisiaj już równo 3 tygodnie w Buenos Aires. Żuk stoi już w porcie 5 dni. A dzisiaj do tego wszystkiego nawalił system Argentyńczykom i nic nie mogliśmy dzisiaj załatwić. Welcome to Argentina. Co więcej możemy powiedzieć? Ludzie w porcie zaczęli już nas poznawać. Nic dziwnego, przychodziliśmy tam codziennie rano, a wychodziliśmy wieczorem. Nagle jednak coś się zmieniło i dostaliśmy informację, że możemy odebrać auto. Właśnie się dowiedzieliśmy, że jutro możemy wyciągać żuka z portu. Nareszcie! Jezu. Zapomnieliśmy jednak, że jesteśmy w Argentynie. Żeby odebrać żuka, potrzebowaliśmy 8000 zł w gotówce. Problem w tym, że obcokrajowcy nie mogą korzystać z banków, a limit dzienny w bankomatach wynosi 600 zł, wliczając w to 60 zł prowizji. Na szczęście znowu mogliśmy liczyć na argentyńską Polonię. Mając pożyczone dolary, poszliśmy wymienić je na czarnym rynku. Innego sposobu nie było. Zdobycie tej sumy zajęło nam cały dzień, jednak tym razem naprawdę mogliśmy odebrać żuka. Widzieliśmy żuka, żuk cały i zdrowy. Nawet go dotykałem. Tego samego dnia wieczorem żuk wyjechał z portu. Jednak jeszcze nie o własnych siłach. Na początku musieliśmy przewieźć go ciężarówką na miejsce rozładunku. Oczywiście tnąc koszty, wykorzystaliśmy najtańszą opcję. To ma GoPro. Jest żuk! Mamy cię! Napis Gold na kontenerze z pewnością nie odnosił się do jakości pakietu, który wybraliśmy. Razem z żukiem pojechaliśmy tylko ja i Julita. Reszta śledziła nas taksówką. 250 por persona, para acá un hotel. No, estamos parando en casa de un amigo en las afueras. Wybraliśmy opcję najtańszą. W końcu jakoś trzeba było zbić te $4000, więc rozładunek się odbędzie na środku osiedla, Na ulicy. Na środku ulicy.
Jest żółk. To chyba nie jest zwykłe miejsce do rozłożenia kontenerów. A czy ktoś mi powiedział, ile to waży? Mamy dociążyć. Na filmie tego nie widać, ale tylne koła wózka praktycznie wiszą w powietrzu. Jest, bohater! A sanie włączyłeś? Żółk na ziemi argentyńskiej. Nie wierzę w to, co widzę. Witamy, żuczku. Prawie 2 lata przygotowań zwieńczone sukcesem. Żuk swoimi kołami dotyka kontynentu południowoamerykańskiego. Jeszcze tylko bagażnik dachowy i możemy ruszać na pierwsze tankowanie. Czas zaliczyć pierwsze tankowanie w Buenos Aires. Ile? ¿Cuánta guita? Plata, ¿cuánto? Mały. Jak się jedzie pierwszy raz po argentyńskich drogach? Cudownie. Nie wiem, w ogóle jest tutaj tyle pasów, ile uważasz, że jest. Jeżdżą slalomem praktycznie, jakim się podoba. Dlatego jadę lewym pasem, bo nie wiem, co się może stać. Zawsze masz krawężnik z jednej strony. Pozostało nam jeszcze najtrudniejsze – pożegnanie się z naszymi przyjaciółmi z Avenida Libertad. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Muy bueno. This means that the trip already started, okay? So you are not now basically on the traveling mode, okay? Yeah.